Cześć, nazywam się Jan Olkowski i omówię dla Was zadanie minimalny cykl. W zadaniu minimalny cykl mieliśmy daną planszę, w której niektóre pola były zakreślone, natomiast inne były puste. Na jednym polu pustym znajdował się robak oznaczony literą B. Naszym zadaniem w tym zadaniu było znaleźć najkrótszy cykl, który okrąża robaka i znajduje się tylko na zaciemnionych polach. Chodząc po tym cyklu mogliśmy poruszać się w 8 kierunkach: do góry, do boku oraz po przekątnych. Parametrem w tym zadaniu była liczba kolumn i wierszy w planszy. Odpowiednio obie liczby mogły przyjmować wartości z przedziału 2 do 500. Na tym przykładzie możemy zobaczyć, że minimalny cykl, który okrąża tego robaka z tej oto planszy, ma długość 7 i wygląda tak jak tutaj. Możemy zacząć na przykład w tym polu, poruszać się na ukos, następnie w bok, na ukos do dołu, w dół, na ukos i znowu na ukos. Długość tego cyklu to liczba pól, która znajduje się w tym cyklu i jest to 7. W tym przykładzie nie da znaleźć się cyklu, który miałby mniejszą liczbę pól i okrążał robaka. Pierwszym pytaniem, które musimy sobie zadać, jest: kiedy cykl otacza robaka? Co mam przez to na myśli? Na planszy możemy mieć wiele cykli złożonych z zaznaczonych pól, tak jak na przykład tutaj. Natomiast ten cykl ewidentnie nie posiada robaka w środku. Sytuacja może być bardziej skomplikowana i mogą znajdować się na planszy cykle, które w pewien sposób otaczają robaka, ale nie całkowicie. Wyobraźmy sobie ten cykl, który wygląda mniej więcej tak. Widzimy, że pomimo, że jest to jak najbardziej cykl i z pewnej strony on otacza robaka, robak nie jest otoczony całkowicie. Dobrym przykładem, kiedy rzeczywiście całkowicie otaczamy robaka, jest ten cykl. Natomiast zwróćmy uwagę, że on też może być bardziej skomplikowany niż taki zwykły podstawowy cykl, który widzieliśmy w poprzednim przykładzie. Stąd pytanie, jak zrozumieć, który cykl otacza robaka i jak umieć rozróżnić takie cykle w sposób programowalny, tak że możemy napisać program, który będzie w stanie dla danego cyklu określić, czy ten cykl zawiera robaka, czy nie. Z pomocą przychodzi nam następująca obserwacja. Wyobraźmy sobie, że tutaj z tego punktu na prawo od robaka poprowadzimy odcinek, albo tak naprawdę półprostą, a celującą pionowo do góry. Zróbmy tak w każdym z tych przypadków. I policzmy, ile razy dany cykl przecina tę półprostą. W przypadku tego cyklu zauważymy, że mamy 2 przecięcia półprostej z tym cyklem, zaznaczone na czerwono na obrazku. W tym cyklu podobnie mamy 2 przecięcia tej półprostej z tym cyklem. To, co odróżnia trzecią sytuację, w której robak znajduje się w środku cyklu, jest to, że liczba przecięć jest równa 3. Stąd możemy wysnuć hipotezę, że w takim przypadku, kiedy liczba przecięć jest liczbą nieparzystą, robak znajduje się w środku tego cyklu, natomiast kiedy liczba przecięć jest liczbą parzystą, robak znajduje się na zewnątrz takiego cyklu. Okazuje się, że ta obserwacja jest prawdziwa i prawdziwe jest następujące twierdzenie. Cykl prosty otacza robaka wtedy i tylko wtedy, gdy przecina półprostą w nieparzyście wielu punktach. A tą obserwację możemy poprzeć następującym argumentem. Przejście przez taką półprostą zawsze zmienia to, czy robak znajduje się na zewnątrz, czy w środku danej łamanej. Jeżeli chcemy, żeby robak znalazł się w środku, musimy mieć nieparzyście wiele takich przecięć. W przeciwnym wypadku robak będzie na zewnątrz. Z tą obserwacją możemy już przystąpić do pierwszego pomysłu na rozwiązanie tego zadania. To znaczy, dla danego cyklu wiemy, jak stwierdzić, czy ten cykl zawiera robaka, czy nie. Wciąż pozostaje problem w zadaniu, jak znaleźć cykl o najkrótszej długości. Z pomocą przychodzi obserwacja, że możemy założyć, że ten cykl musi zawierać któreś pole, więc możemy sprawdzić każde pole jako miejsce startowe tego cyklu. Na przykład w tym przypadku, kiedy tutaj są nasze zaciemnione pola, przerysowane w tym przykładzie tak, żeby nie zaciemniać obrazku, wybierzmy jako pole startowe tego cyklu to pole. Naszym zadaniem jest teraz znaleźć cykl, który zaczyna się w tym polu i również kończy w tym polu i przecina tę sztuczną półprostą poprowadzoną z tego punktu nieparzyście wiele razy.
Jak to zrobić? Z pomocą nam przychodzi kolejna obserwacja i algorytm BFS. Pozwólcie, że przybliżę. A więc, to co możemy zrobić, to możemy dla każdego pola podzielić każde pole na pół tak naprawdę, a tak naprawdę zdublować każde pole i postarać się znaleźć z miejsca startowego odległość do każdego pola, tak żeby ścieżka, która prowadzi do tego pola, przecinała półprostą parzystą liczbę razy i nieparzystą liczbę razy. Stąd dla każdego pola mamy dwie liczby. Górna oznacza najkrótszą odległość od pola startowego do tego pola, na przykład do tego, tak, że ścieżka, która prowadzi, przecina tę pomarańczową półprostą parzystą liczbę razy. Natomiast dolna liczba oznacza tę samą odległość, natomiast ta ścieżka musi w tym momencie przecinać tę półprostą nieparzyście wiele razy. Co dokładnie oznaczają te liczby na tym przykładzie? Jeżeli zaczynamy z tego pola, no to na początku nie przecinamy tej półprostej, w związku z tym liczba przecięć jest parzysta, wynosi 0 i odległość od pola startowego również wynosi 0. Możemy się poruszyć z tego pola w prawo i dojść do tego pola z dystansem 1, natomiast wciąż nie przecięliśmy tej pomarańczowej półprostej, w związku z tym liczba przecięć pozostaje parzysta, czyli 0. Możemy też wykonać następny krok z tego pola tutaj i dostaniemy się wtedy do tego pola w dystansie 2, natomiast znowu nie przetniemy pomarańczowej półprostej, w związku z tym wciąż pozostaniemy w odległości w tej górnej połówce. Równie dobrze moglibyśmy z tego pola pójść tu z dystansem 1, wciąż nie przecięliśmy pomarańczowej półprostej, w związku z tym zostajemy w tym miejscu w górnej połówce tego pola. Ciekawa sytuacja ma miejsce, kiedy z tego pola przejdziemy na to pole. W tym momencie możemy jednoznacznie stwierdzić, że przecięliśmy tę półprostą, w związku z tym zamiast wpisywać odległość do sztucznego górnej połówki tego pola, wpisujemy tę odległość do dolnej połówki, która oznacza, że dostaliśmy się na to pole po ścieżce, która przecięła tę półprostą nieparzystą liczbę razy. W tym wypadku ta ścieżka miała długość 3. Posuwając się z tego pola dalej, możemy dojść do tego pola i ponieważ nie przecięliśmy w tym momencie tej półprostej, to parzystość liczby przecięć pozostaje taka sama, więc wciąż jest nieparzysta, dlatego tę nową liczbę zapiszemy tutaj. Natomiast gdy z tego pola chcielibyśmy się dostać na to pole, używając jednego ruchu więcej, a więc mając odległość 4, w tym momencie przetniemy tą pomarańczową półprostą znowu, w związku z tym zmieni się parzystość naszej ścieżki, a więc zapiszemy tę odległość w górnej połówce tego pola. W ten sposób, zaczynając z tego pola startowego, chcielibyśmy obliczyć odległości do wszystkich połówek tych pól, to znaczy do każdej z tych liczb, które mamy tutaj zapisane. Na tym obrazku mamy zapisany jakąś częściowy przebieg algorytmu, natomiast mając to zadanie, łatwo możemy dojść do wniosku, że idealnym algorytmem, który rozwiązałby dla nas to zadanie, byłby algorytm BFS, to znaczy przeszukiwanie grafów szerz. Przejście z jednego pola do drugiego zajmuje nam albo zużywa jedną jednostkę, w związku z tym jest to idealny scenariusz na użycie tego algorytmu. W tym momencie możemy uruchomić ten algorytm z tego pola startowego, obliczyć wszystkie odległości, które częściowo są wypisane tutaj i po zakończonym algorytmie sprawdzić, jaka jest odległość w tym samym polu w drugiej połówce tego pola. Ta odległość to będzie właśnie długość najkrótszego cyklu, który zaczyna się i kończy w tym polu i przecina tę pomarańczową kreskę nieparzystą liczbę razy. Jaki byłby czas i złożoność takiego algorytmu? Otóż, jeżeli mamy planszę złożoną z H wierszy i W kolumn, to złożoność jednego algorytmu BFS będzie mniej więcej W razy H. Możemy zauważyć, że tak naprawdę podwajamy liczbę pól, do których musimy się dostać, dlatego że każde pole może być odwiedzone albo jako pole, do którego się dostaliśmy ścieżką, która przecinała tę kreskę parzystą liczbę razy albo nieparzystą, natomiast wciąż mamy mniej więcej 2 razy W razy H pól. Problematyczne zostaje to, że musimy rozpocząć ten algorytm BFS z każdego pola, które jest potencjalnie czarne, gdyż nie wiemy, gdzie ten cykl się może zacząć, w związku z tym potencjalnie ten cykl może zacząć się w dowolnym polu. To nam daje rozwiązanie o złożoności W razy H, razy W razy H, czyli tak naprawdę W razy H do kwadratu.
I to rozwiązanie powinno dawać 40 punktów w tym zadaniu. Żeby przejść do rozwiązania wzorcowego, musimy posłużyć się już ostatnią obserwacją, mianowicie nie trzeba sprawdzać każdego pola jako pole startowe dla danego cyklu. Otóż można zauważyć, że jeżeli ten cykl musi zawierać w środku robaka, to musi on przechodzić przez któreś z tych pól. Natomiast tych pól już jest o rząd wielkości mniej niż wszystkich pól na planszy, gdyż tych pól jest co najwyżej tyle, jaka jest wysokość naszej planszy. W związku z tym powtarzamy ten sam algorytm BFS, ale jako miejsce startowe rozpatrujemy każde z tych czerwonych zaznaczonych pól. To rozwiązanie można delikatnie usprawnić, zauważając, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wybieramy pola, które są powyżej robaka, czy które są na lewo lub na prawo robaka, a w związku z tym możemy wybrać krótszą z tych dwóch liczb, to znaczy z szerokości i wysokości planszy, i dla każdego pola, które znajduje się na tej osi bądź na tej osi, możemy wykonać algorytm BFS, zakładając, że to pole jest miejscem startowym tego cyklu. To daje nam rozwiązanie w takim czasie i było to rozwiązanie wzorcowe. Mam nadzieję, że zadanie się podobało i bardzo dziękuję za wzięcie udziału.